Dzień dobry, tu Piotr Machłajewski z Galerii BWA w Jeleniej Górze. Zapraszam wszystkich na wystawę komiksu polskiego w ramach festiwalu Komisja w Moskwie. Niestety, ze względu na zagrożenie związane z pandemią, wystawa jest tymczasowo niedostępna dla zwiedzających. Festiwal odbywa się online, a więc przygotowaliśmy dla Państwa szereg materiałów wideo poświęconych komiksowi polskiemu. Są to przede wszystkim wypowiedzi uczestników projektu, ale mamy też krótki wykład Adama Ruska i Wojciecha Birka poświęcony historii komiksu polskiego. Zapraszamy do lektury naszego katalogu, zapraszamy do oglądania materiałów wideo. Mamy nadzieję, że zagrożenie związane z pandemią szybko minie i w przyszłym roku będziemy mogli zobaczyć się na festiwalu Komisja w Moskwie. Do zobaczenia. Możemy przyjąć, że na ziemiach polskich dzieje opowiastek obrazkowych, w których tekst pisany łączy się w sposób mniej lub bardziej ścisły z obrazem, owe dzieje rozpoczynają się w połowie wieku XIX i są związane dosyć ściśle z rozwojem ówczesnej prasy ilustrowanej. Ale pierwsze historie tego typu w języku polskim pojawiły się w Paryżu w 1858 roku w trzech wydawnictwach samoistnych autorstwa Artura Bartelsa, rysownika, kompozytora i satyryka wileńskiego. Wydawcą owych trzech albumów był Jan Wilczyński, lekarz i wydawca wileński, który Bartelsa do tego namówił. Wszystkie trzy albumy, one się nazywały Łapigrosz, Pan Eugeniusz i Pan Atanazy Skorupa, Człowiek Postępowy, wszystkie te trzy albumy miały charakter satyr obyczajowych. W Łapigroszu wykpiwano Dorobkiewicza, chciwego Dorobkiewicza, nieczułego na krzywdę innych. W Panu Eugeniuszu obiektem satyry był lekko wyliniały lew salonowy i utracjusz warszawski, który poszukiwał szczęścia na prowincji, właśnie wileńskiej. Zaś w Panu Atanazym Skorupie wykpiwano modę na cudzoziemszczyznę. W rok po ukazaniu się owych trzech albumów w Paryżu, w 1859 roku w nowo powstałym warszawskim magazynie społeczno-kulturalnym Tygodnik Ilustrowany rozpoczęła się ukazywać historia Jedynaczka. Utwór miał 5 części, drukowanych sukcesywnie w tygodniku. W związku z tym możemy go uznać za pierwszy krajowy serial ilustrowany. Była to satyra społeczno-obyczajowa na fatalne wychowanie młodzieży ziemiańskiej. Wychowanie w nieuctwie prowadzi do katastrofy moralnej i finansowej. Tak brzmiał morał tej historii, tej opowieści. Autorem jej był Franciszek Kostrzewski, ilustrator, malarz, grafik, humorysta, bardzo później ceniony w Warszawie i bardzo chętnie drukowany w warszawskiej prasie. Kilka miesięcy później po historii Jedynaczka ukazała się także w Tygodniku Ilustrowanym historia Jedynaczki, również dzieło Franciszka Kostrzewskiego, tym razem poświęcone dziewczynce, również źle wychowywanej w sposób cudzoziemski, na sposób francuski. To też doprowadziło ją do smutnego końca. Kostrzewski w latach późniejszych często rysował historyjki obrazkowe, nigdy jednak nie były one bardzo długie. Zazwyczaj miały od kilku plansz do planszy pojedynczej. Nigdy nie zmieniały się również w seriale. W prasie ówczesnej można również znaleźć historie obrazkowe wielu innych rysowników, takich jak bracia Mucharscy, Arkadiusz i Stefan, albo jak Władysław Szymanowski, albo jak Stanisław Lęc, który swoje miniatury drukował w Kłosach i w Tygodniku Ilustrowanym. Były to jednak utwory krótkie. Do opowieści dłuższych
musimy poczekać aż do odzyskania przez Polskę niepodległości, do roku 1919. Komiksy na dobre wkraczają do Polski dopiero w chwili, gdy kraj odzyskał niepodległość. W 1919 roku, w lutym, w tygodniku satyrycznym lwowskim Szczutek zaczęła się ukazywać dłuższa opowieść obrazkowa pod tytułem Ogniem i mieczem, czyli Przygody szalonego Grzesia, powieść współczesna. Jej autorami byli Kamil Mackiewicz, ilustrator, malarz, grafik, który niedawno wrócił z niemieckiej niewoli, i Stanisław Wasylewski, redaktor artystyczny Szczutka, literat. Cały cykl opowiadał o owym tytułowym Grzesiu, który był młodym chłopakiem, ochotnikiem do polskiego wojska. W szeregach tego wojska na różnych frontach walczył z wrogami nowo powstałej ojczyzny, czyli z bolszewikami, z Ukraińcami, z Niemcami. Serial miał charakter humorystyczny, ale jednocześnie patriotyczny. Chodziło o krzepienie serc. Podobni byli bohaterowie następnych utworów obrazkowych, które zaczęły się w prasie ukazywać. Dzieje Hanysa Kocyndra, to była rzecz śląska, o Ślązaku, który stopniowo zyskiwał tożsamość polską. Przygody walka w czasie wojny, to był kolejny żołnierz, który dzielnie walczył o ojczyznę z Niemcami i z bolszewikami. Tego typu historie pojawiały się w pierwszych latach powojennych. Rychło jednak pojawili się też nowi bohaterowie tego typu opowiastek. Ci nowi bohaterowie to byli na przykład bezrobotni urzędnicy, upadłe kobiety, hultaje o złotych sercach, nieuczciwi biznesmeni. Tego typu historie bardzo chętnie i bardzo często drukował Dziennik Łódzki Ekspres Ilustrowany. Gazeta powstała w 1923 roku i była kierowana do niewyrafinowanego odbiorcy i do szerokich mas. Upodobania owych szerokich mas miały właśnie zaspokajać tego typu historie. Rysował je zwykle w Ekspresie Ilustrowanym Stanisław Dobrzyński, malarz i ilustrator, a pisał Ludwik Starski, dziennikarz gazety. Jakie były cechy wspólne polskich komiksów, które powstawały w latach 20? Otóż tak, wszystkie one były dosyć krótkie. To nie były długie seriale. I były one zwarte, miały początek i zakończenie. To były krótkie opowieści. I były kierowane do dorosłego odbiorcy, nie do dzieci, a ponadto bardzo taką cechą charakterystyczną było to, że warstwa graficzna była w nich oddzielona od warstwy tekstowej. Ciągowi obrazków towarzyszyły wierszowane podpisy. Podobnie było zresztą wtedy w Europie, w całej Europie. Dymki do powszechnego użytku, do komiksów weszły dopiero w latach 30. Początkowo wszędzie warstwa tekstowa była oddzielona od warstwy graficznej. W Polsce się to utrzymało aż do wojny. Począwszy od przełomu lat 20. i 30. redakcje polskich gazet coraz chętniej sięgają po komiksy z zagranicy. Zwykle są to komiksy europejskie, serie europejskie. I tak wielką popularność w Polsce zdobywa szwedzki Adamson, znany w Polsce pod nazwą krakowską. W Krakowie nadano mu nazwę Agapit Krupka. Adamsona zna właściwie cała Polska. Ten serial jest przydrukowywany w bardzo wielu gazetach. Z kolei Ekspres Ilustrowany, Łódzki Ekspres Ilustrowany sięga po serial duński, po przygody Pata i Pataszona, dwóch komików duńskich, tu występujących jako niebieskie ptaki. Serial ten często w Ekspresie rysuje, naśladując Duńczyków, Wacław Drozdowski, rysownik, który ważną rolę w polskim komiksie odegra po wojnie. Polscy autorzy też biorą przykład jakby z
seriali zagranicznych i też w Polsce rozpoczynają się seriale bez początku i bez zakończenia, długie, tasiemcowe serie. Taką najbardziej znaną z nich to są Przygody bezrobotnego Frącka, serial drukowany od 1932 roku w 7 groszach, popularnej gazecie katowickiej. Od 1932 codziennie aż do wojny, czyli to jest ponad 2000 odcinków serii. Bohaterem jest Ślązak, młody Ślązak, który jest wiecznie bezrobotny, natomiast nie brakuje mu pomysłów na to, jak zdobyć pieniądze, a kiedy ich nie ma, to głoduje albo usługuje swojej gospodyni. Bardzo jest popularny ten serial na Śląsku, ale cała Polska nie ma o nim wielkiego pojęcia, ponieważ 7 groszy rozchodzi się głównie w tym regionie. Innym popularnym serialem, tym razem warszawskim, są Rozkosze i przykrości pana Wyżerki z rodziną. Tu dla odmiany bohaterem głównym jest właściciel pralni, który jest zdominowany przez swoje kobiety, przez żonę i córkę. Innym długim serialem tasiemcowym to jest warszawski serial Przygody Dodka. Dodek to aktor polski Adolf Dymsza. Występuje tutaj w roli niebieskiego ptaka, wiecznie bez pieniędzy, ale takiego warszawskiego cwaniaka. Więc 7 groszy drukuje Przygody bezrobotnego Frącka, ostatnie wiadomości drukują Przygody Dodka, a dziennik Dzień Dobry drukuje Rozkosze i przykrości pana Wyżerki z rodziną. Komiksy zamieszczone w prasie dorosłej przeznaczone były głównie też dla odbiorców dorosłych, tylko niekiedy dla dzieci owych odbiorców. Nie znaczy to, że młodzież i najmłodsi w Polsce byli pozbawieni komiksów. Oni mieli swoje gazety i swoje serie. Najciekawszą z nich wydaje mi się taka młodzieżowa seria o przygodach Franka Rzepki, drukowana w tygodniku Strzelec i kierowana do młodzieży i ciekawa o tyle, że używająca dymków. Otóż jak już wspomniałem, dymki w Polsce przedwojennej właściwie nie istniały w komiksach i to była taka jedyna długa seria używająca dymków. Młodzież miała także do dyspozycji, począwszy od 1935 roku, tygodniki komiksowe. Pierwszym z nich był Świat Przygód, warszawski tygodnik, drukujący głównie na początku komiksy autorstwa Jerzego Nowickiego, grafika związanego z koncernem drukującym Świat Przygód. W roku 1936 do Świata Przygód dołączyła łódzka Karuzela, rok później również łódzki Wędrowiec. A w 1938 roku, na krótko wprawdzie, pojawiła się gazetka Miki, pisemko warszawskie propagujące komiksy Walta Disneya. Cechą charakterystyczną tych wszystkich magazynów komiksowych było to, że utwory polskie, takie jak na przykład utwory wspomnianego Jerzego Nowickiego, bardzo płodnego artysty, ustępowały w tych tygodnikach zwolna produkcjom zagranicznym, głównie amerykańskim. Otóż komiksy polskie były komiksami służącymi rozbawieniu czytających, humorystycznymi. Natomiast komiksy amerykańskie były komiksami akcji, komiksami serio, dziejącymi się na innych planetach, na innych kontynentach. Były tam również komiksy gangsterskie, komiksy lotnicze, znacznie ciekawsze dla młodzieży niż polskie utwory komediowe. Jeśli mówimy o komiksie przedwojennym polskim, to mówimy głównie o komiksie prasowym, ponieważ wydawnictwa albumowe właściwie przed wojną były bardzo nieliczne, komiksowe wydawnictwa albumowe. A jeśli już były, to te albumy powielały zwykle komiksy prasowe, tak więc istniały serie poświęcone przygodom bezrobotnego Frącka, dostępnym wcześniej w gazecie. Tak samo
była seria albumów o Pacie i Patoszonie. Taką najciekawszą serią albumową i do dzisiaj żywą, do dzisiaj popularną są Przygody Koziołka Matołka, rysowane przez Mariana Walentynowicza, a wymyślane przez Kornela Makuszyńskiego. Zgrabne wiersze i taka disneyowska estetyka rysunków Walentynowicza przysporzyła tym utworom wielkiej popularności. Już przed wojną były niesłychanie popularne, mimo oporu pedagogów. A po wojnie ten komiks stał się niespodziewanie takim sztandarowym przykładem polskich utworów dla dzieci i polskiego komiksu przedwojennego. Po agresji niemieckiej na Polskę komiks właściwie przestał istnieć, ponieważ Niemcy zlikwidowali natychmiast całą polską prasę, powołując w to miejsce prasę własną, polskojęzyczną. Kilka serii komiksowych polskich ukazywało się wyłącznie na emigracji, w prasie żołnierskiej i komiksy te głównie też traktowały o żołnierzach polskich walczących z Niemcami. Po II wojnie światowej dla komiksów w Polsce nastał trudny okres, związany nie tylko z koniecznością odbudowy wojennych zniszczeń, ale też ze zmianami politycznymi. Władze komunistyczne po krótkim okresie swobody, w końcu lat 40. i początku 50. ubiegłego wieku, przejęły kontrolę nad rynkiem wydawnictw i publikacji. W nowej rzeczywistości kojarzony z kulturą zachodnią komiks stał się zjawiskiem godnym potępienia i krytyki. W rzeczywistości jednak nigdy nie zrezygnowano z publikowania opowieści rysunkowych. Wobec zerwania kontaktów z zagranicznymi wydawcami, z wyjątkiem publikacji firmowanych np. przez francuskich komunistów i krytycznej oceny kultury Zachodu, postawiono na publikację twórczości rodzimych autorów, narzucając im jednak często zadania propagandowe. Powojenne komiksy wychwalały zalety ustroju socjalistycznego i krytykowały kapitalizm. Ponieważ jednak komiks nadal pozostawał chętnie czytaną i przyciągającą odbiorców formą wypowiedzi, w czasie powojennego półwiecza nie tylko przetrwał wszelkie krytyki, ale nawet w latach 70. przeżył swego rodzaju złotą epokę. Dominującą formą publikacji komiksowych była w tym okresie publikacja w prasie. Komiksy można było znaleźć w dziennikach lokalnych, jak łódzka Popołudniówka, Ekspres Ilustrowany czy gdański Wieczór Wybrzeża, i tygodnikach, jak krakowski Przekrój. Od drugiej połowy lat 50., kiedy po upadku stalinizmu nastał w kraju krótki okres tzw. odwilży, komiksy znalazły swe stałe miejsce w wychodzącym kilka razy w tygodniu czasopiśmie dla młodzieży Świat Młodych. Publikowali w nim tacy twórcy jak Henryk Jerzy Chmielewski, autor serialu Tytus Romek i Atomek, Janusz Chrysta z komiksami o Kajku i Kokoszu, Tadeusz Baranowski czy Charlotta Paweł. Pod koniec lat 60. i przez całe lata 70. rozkwitła w Polsce nowa, popularna forma samodzielnych publikacji komiksowych nazywanych kolorowymi zeszytami. Jej wprowadzenie wiązało się z próbą wykorzystania przez władze formuły komiksu dla celów propagandowych i ocieplenia wizerunku takich organów władzy jak milicja czy wojsko. Najdłużej publikowano kryminalną serię zeszytów o przygodach kapitana milicji Jana Żbika. Tematykę ostatniej wojny wykorzystano w serialach Kapitan Klos, będącym adaptacją popularnego serialu telewizyjnego, czy Podziemny Front. O współczesnych lotnikach wojskowych opowiadał serial Pilot śmigłowca, naśladujący belgijską serię Tanguy i Laverdir. W kolorowych zeszytach udoskonalili swój warsztat komiksowy tacy twórcy komiksów realistycznych jak Grzegorz Rosiński, Bogusław Polch czy Jerzy Wróblewski. Przełomem w historii polskiego komiksu czasów realnego socjalizmu było utworzenie pod szyldem partyjnego koncernu Krajowa Agencja Wydawnicza magazynu komiksowego Relax. Pismo, naśladujące formułą zachodnie magazyny komiksowe, ukazywało się od 1976 roku do końca roku 1981,
kiedy po krótkim okresie aktywności niezależnych związków zawodowych i ruchu społecznego Solidarność w Polsce wprowadzono stan wojenny. Ukazało się w sumie 31 numerów Relaksu. Magazyn opowieści rysunkowych, celowo unikano w nim słowa komiks, publikował utwory polskich autorów, zarówno tych już doświadczonych, jak Rosiński, Polch, Chrysta, Baranowski czy Wróblewski, jak i młodych, w tym Marka Szyszki czy Witolda Parzydły. Znalazły się w nim także dzieła twórców z innych krajów demokracji ludowej, jak Czechosłowacja czy Węgry, a nawet opowieść o Torgalu stworzona dla wydawcy belgijskiego. Kolejnym znaczącym wydarzeniem w dziejach polskiego komiksu było utworzenie w latach 80. magazynu Komiks Fantastyka. Pismo to zaczęło się ukazywać w 1987 roku jako kwartalny dodatek do miesięcznika literackiego Fantastyka, publikowanego od 1982 roku. Zamieszczono w nim wyłącznie komiksy, wznawiając w zwartej formie znaną z druku w odcinkach w fantastyce serię fantastyczno-naukową Fanki Kowal Jacka Rodka, Macieja Parowskiego i Bogusława Polcha. Drugim ściśle związanym z magazynem cyklem była komiksowa adaptacja opowiadań o Wiedźminie, stworzona przez spółkę Maciej Parowski i Bogusław Polch. Oprócz tego w magazynie zaczęto publikować komiksy z rynku belgijskiego, w tym serię Jans rysowaną przez Grzegorza Rosińskiego. Komiks Fantastyka przetrwał zmianę ustroju i już jako prywatna inicjatywa ukazywał się dalej pod tytułem Komiks. Powojenną tradycję polskiego komiksu wyznaczyła twórczość nielicznej grupki autorów, którzy początkowo każdy na własną rękę, później łącząc siły w takich inicjatywach jak Świat Młodych czy Relaks, podbili serca młodych i dorosłych czytelników. Najstarszym z nich jest Henryk Jerzy Chmielewski, znany jako Papcio Chmiel, urodzony w 1923 roku. Autor jednej z najpopularniejszych serii komiksowych w Polsce, zatytułowanej Tytus, Romek i Atomek. Opowiada ona o wysiłkach dwóch polskich harcerzy, którzy próbują uczłowieczyć psotnego i bardzo gadatliwego szympansa imieniem Tytus. Kolejne książeczki z przygodami trójki bohaterów odznaczały się błyskotliwym, absurdalnym humorem i niezwykłą kreatywnością w wymyślaniu ekstrawaganckich okazji do zwariowanych wypraw i podejmowanych przez nich misji. Mieszkający na Wybrzeżu Janusz Chrysta, który żył w latach 1934-2008, przez wiele lat publikował komiksy w odcinkach na łamach gdańskiej popołudniówki Wieczór Wybrzeża. Ich bohaterami byli dwaj marynarze, rezolutny Kajtek i dobroduszny obżartuch Koko. Obaj przeżywali rozliczne przygody w różnych scenariach i konwencjach gatunkowych, jak zagadki kryminalne czy opowieści o piratach. A w drukowanym codziennie przez 4 lata komiksie Kajtek i Koko w kosmosie odwiedzili nawet liczne pozaziemskie cywilizacje. W roku 1972 współczesnych bohaterów zastąpili ich słowiańscy przodkowie Kajko i Kokosz, wojowie na dworze kasztelana Mirmiła, walczący ze złowrogimi, a jednocześnie groteskowymi zbójcerzami. Przygody Kajka i Kokosza, publikowane w kolorze, już nie w formie prasowych stripów, a w postaci plansz komiksowych, wzorowane były na znanej serii francuskiej o Asterixie i Obelixie i tak samo jak ona odznaczały się zabawnymi, pełnymi aluzji do współczesnej rzeczywistości dialogami. W Polsce zaczynał karierę Grzegorz Rosiński, urodzony w 1941 roku, który po narysowaniu szeregu kolorowych zeszytów o kapitanie Żbiku i pilocie śmigłowca nawiązał kontakt z belgijskim wydawnictwem Lombard, gdzie stworzył ze scenarzystą Jeanem Van Amem serię Torgal, opowiadającą o przygodach wychowanego przez wikingów potomka przybyszów z gwiazd. Seria ta przyniosła mu światową sławę, a kłopoty ze współpracą z belgijskim wydawcą na odległość skłoniły go w latach 80. do przeprowadzki do Belgii. Już w trakcie współpracy z Belgami Rosiński współtworzył magazyn Relaks, publikując tam oprócz narysowanych dla jego potrzeb komiksów także pierwszy epizod Torgala. Szkolny kolega Rosińskiego, Bogusław Polch, który żył w latach 1941-2020, został przez niego zaproszony najpierw do pracy nad serią o kapitanie Żbiku, a potem do publikowania w Relaksie. W początku lat 80. wraz ze scenarzystami Maciejem Parowskim i Jackiem Rodkiem
stworzył niezwykle popularną serię fantastyczno-naukową o Funkim Kowalu, pracowniku agencji detektywistycznej uwikłanym w kosmiczne i polityczne intrygi. Narysowany precyzyjną i elegancką kreską komiks zawierał liczne aluzje do współczesnej rzeczywistości. W tym samym okresie Polch stworzył dla niemieckiego wydawcy cykl komiksów opartych na teoriach pochodzenia człowieka autorstwa Ericha von Denikena, a w latach 90. pierwszą komiksową adaptację opowiadań Andrzeja Sapkowskiego o Wiedźminie. Jednym z najbardziej płodnych polskich twórców komiksów był związany z Bydgoszczą Jerzy Wróblewski, który żył w latach 1941–91. Autor wielu seryjnych opowieści rysunkowych drukowanych w popołudniówce Dziennik Wieczorny, a następnie kolorowych zeszytów z serii o kapitanie Żbiku i Podziemny Front. Oprócz utrzymanych w konwencji realistycznej komiksów przygodowych, tworzył też humorystyczną serię westernową Binio Bill, nawiązującą do belgijskiego Lucky Luka. Wreszcie Tadeusz Baranowski, urodzony w 1945 roku, autor zabawnych, pełnych absurdalnego humoru komiksów opartych w dużym stopniu na grach językowych, ale też pełnych ciekawych rozwiązań kompozycyjnych i narracyjnych. Swoje komiksy o zwariowanych podróżnikach, bąbelku i kudłaczku oraz wynalazcy i badaczu profesorze Nerwosolku publikował w Świecie Młodych, a dla potrzeb relaksu wymyślił postać groteskowego polskiego superbohatera Orientmana. Parodią horroru są komiksy o wampirach Szlurpie i Burpie. W latach 80. Baranowski publikował też swoje komiksy w Belgii. Jego trudne do przełożenia na inne języki wyrażenia weszły na trwałe do codziennego użytku. Powojenny komiks polski jest zjawiskiem dość specyficznym. Z braku dostępu do bogatego dorobku komiksu światowego, polscy autorzy starali się wypełnić tę lukę, nawiązując często do największych przebojów zagranicznych, ale jednocześnie mieli dość talentu, aby nadać każdej z tych propozycji własne piętno. Twórców kształtujących polski komiks w tamtych czasach łączy nie tylko sprawność warsztatowa i kreatywność oraz wyobraźnia niezbędna do wymyślania i opowiadania komiksowych fabuł. Wszyscy oni odznaczali lub odznaczają się wyrazistym charakterem, co sprawiło, że nigdy nie byli anonimowymi wykonawcami zleceń, ale pełnoprawnymi autorami o wyrazistych osobowościach. Niektórym zapewniło to miejsce na rynkach zachodnich, a wszyscy wychowali sobie rzesze wiernych czytelników i sporą gromadę następców w kraju. Mimo utrudnień związanych z krytyką komiksu ze strony władz i jego propagandowych uwikłań, udało im się siłą swego talentu przekonać do komiksu licznych polskich czytelników. W latach 80. komiksy polskich autorów osiągały 100-tysięczne nakłady i była to przede wszystkim zasługa ich autorów.